Dobry wieczór widzowie. Czy chcecie zobaczyć, co przyspiesza od 0 do setki poniżej 1 sekundy? No i mamy to. W czerwcu było 90, a teraz 3 cyfry. To jest dopiero przyspieszenie. Jak to się stało? Nie wiem. Człowiek się nie obejrzy, a o 16 już ciemno i zamiast jeździć, to siedzi, edytuje vlogi i podjada. Przy centrum forum już przygotowania do świąt. Jeszcze nie ma listopada, a tu już choinka stoi. Tunel świetlny z lampkami. No tylko chyba na śnieg już czekamy. Ledwo człowiek wyjdzie z domu, a już ciemno. No ale trudno. Ride with Me się nie zatrzymuje nawet po zmroku. Będzie seria nocnych vlogów. W ostatnim odcinku prezentowałem rower elektryczny. To była moja pierwsza współpraca. Tym bardziej jest to motywujące, że Wam się podobało i została dobrze przyjęta. No i przede wszystkim wielkie dzięki dla mojego kumpla Antonego, bo to on mi dał w odpowiednim momencie kopa, żebym poszedł o krok dalej i się rozwijał. Także dzięki Antek, muchas gracias amigo. I żeby było jasne, przyrost wagi to nie przez rower elektryczny, to właśnie on zachęca mnie, żeby wyjść i zrobić jakąkolwiek aktywność na zewnątrz. W mojej opinii problem leży w kuchni, 80% sukcesu to dieta, a reszta to ruch. Zimą ruchu mniej, jedzenia więcej, no i wychodzi co wychodzi. Ja niestety tak mam, że jak nie schudnę w lato, to w zimie raczej też nie ma na to szans, więc być może czas na jakiś alternatywny plan. W zeszłym roku sprzedałem mój stacjonarny rowerek treningowy z Decathlona. Był świetnym wieszakiem na ubrania. To był rowerek z napędem magnetycznym. Miał kilka takich trybów treningowych, no ale niestety nie miał możliwości wymiany siodełka i dłuższa jazda na nim to było cierpienie. No i też ta pozycja nie sprzyjała takim szybkim treningom. Także być może teraz czas na coś poważniejszego. Tak myślałem o trenażerze albo jakimś takim bardziej zaawansowanym rowerze spinningowym. I to może byłby plan, który pozwoliłby mi w zimie jednak zrzucić te kilka zbędnych kilogramów. Myślałem nawet nad tym, żeby może zrobić serię vlogów z trenażera. Już w sumie w zeszłym roku chciałem Wam poopowiadać o kanałach YouTube, które oglądam i być może to właśnie jest szansa, żeby skupić się na tym temacie podczas kręcenia. Takie vlogi typu Ride with Me kręci stacjonarnie i ogląda YouTube. Dajcie znać, czy takie coś w ogóle by Was interesowało. I o czym tu Wam opowiadać w zimie? Może w przyszłych odcinkach poopowiadam trochę o ubiorze na rower. Aczkolwiek w moim przypadku to nic specjalnego, bo poza kaskiem, okularami i opaską na głowę, no to jestem ubrany tak dosyć standardowo w buty trekkingowe, ocieplane spodnie i zwykłą kurtkę. Tu mam 3 warstwy i tyle. Filozofii tutaj nie ma, to tylko zależy od temperatury. Dzisiaj dalej kręcę rowerem wspomaganym elektrycznie, którego recenzję mieliście okazję zobaczyć w ostatnim odcinku.
Wspominałem o kilku minusach tego roweru, zacząłem już je neutralizować, wjechały nowe opony, jest nowa stopka. Zakupiłem też chlapacze, żeby ocalić plecy. Zrobiło się nieco chłodniej, w dzielnicach zwykle obleganych przez turystów już jest spokojnie. W centrum widzieliście, na Starym Mieście zawsze dużo ludzi, ale i na ulicach spokojniej. Zwykle jak nie biorę kamerki, to zawsze mam jakieś przygody związane z zajechaniem drogi, wymuszenie pierwszeństwa. A dzisiaj wyjątkowo spokojnie, ale to dobrze, dobrze. Fajnie się jeździ. Ciuchy ciuchami, ale dobrze mieć ciepłą herbatkę w termosie. To jednak zawsze jest stały element mojego ekwipunku. Chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć o zabezpieczeniach rowerowych, bo ostatnio poruszając się po mieście zacząłem zwracać uwagę na to, czym ludzie przypinają swoje rowery do stojaków. Już abstrahuję od tego, jakie przypinają, że tam przypinają za koło albo za kierownicę, już różne rzeczy widziałem. Niemniej jednak, słuchajcie, no jeśli ktoś ma drogi rower i go przypina za taką tanią linkę za 30 zł, no to nie wróżę rewelacji. Tutaj trzeba zainwestować jednak w jakiegoś dobrego uloka. Też może zrobię o tym odcinek, bo akurat zabezpieczenia rowerowe to też jest taki temat, który lubię. Więc może w jakimś z przyszłych odcinków powiem coś więcej. W każdym razie, no nie przypinajcie drogich rowerów tanimi linkami, ludzie. Dzisiaj pod galerią forum właśnie widziałem, no chyba nożyczkami można było tą linkę przeciąć, także warto jednak kupić jakieś lepsze zapięcie. Lepsze mam na myśli uloka albo jakiś konkretny łańcuch. Cieniutkie linki, no to są fajne, jak widzimy rower i wchodzimy na dosłownie 10 sekund do sklepu. Na naszych wycieczkach czasem chłopaki spinają rowery takim cieniutkim abusem, no ale to zwykle jak mamy rowery na widoku. No ale w mieście jakoś sobie nie wyobrażam przypiąć tego typu zapięciem roweru i wejść do sklepu. Posiadanie taniego roweru to nie jest rozwiązanie, bo niestety znika wszystko. Jeszcze w ramach ciekawostki pokażę Wam wystrój ciekawej willi na ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku. W zależności od pory roku i okazji wystrój się zmienia. Pod koniec tygodnia święto zmarłych, no a wcześniej obchodzony przez dzieci Halloween, więc wystrój halloweenowy, tutaj motyw z Wednesday. No fajnie to wygląda. To chyba realizuje jakaś kwiaciarnia na zlecenie właścicieli obiektu. Na święta zawsze są jakieś dekoracje świąteczne. Na walentynki serduszka i tego typu klimaty. No a teraz taki bardziej upiorny klimat. No ale fajnie to wygląda. W tym roku nie mam w planie zawieszać działalności rowerowej na okres zimowy. Także jak pogoda pozwoli i będą chęci, no to sobie będę jeszcze śmigał i na pewno też coś nagram, coś Wam pokażę. Zimowe vlogi rowerowe, no to raczej po ciemku, no bo teraz to już niedługo o 15 będzie ciemno. Gdańsk z wieczornej perspektywy też ładnie wygląda. 8000 subów już niedługo i z tej okazji nagramy dla Was Q&A. Także czekam na Wasze pytania. Pytajcie o wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a my być może na te pytania odpowiemy.
To dzisiaj tak króciutko, ale treściwie zaserwowałem Wam też kilka ujęć Gdańska wieczorową porą. Mam nadzieję, że się podobało. Jak zawsze zachęcam do komentowania. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dobranoc.